Witamy serdecznie z pięknego Hoi An. Jesteśmy tutaj z jednodniową wizytą. Jest to miasteczko, które leży mniej więcej 30-40 km od Da Nang. Jest to najładniejsze miasteczko w Wietnamie, przynajmniej według nas. To jest taki stary port z XV-XVI wieku, który jest świetnie zachowany. Kiedyś był to najważniejszy port w całych Indochinach, a dzisiaj jest to po prostu takie tradycyjne miasteczko z wieloma fajnymi domkami i to na pewno Wam postaramy się dzisiaj pokazać. To miasto jest naprawdę bardzo urocze. Oczywiście zapomnieliśmy mikrofonu, więc z góry przepraszamy za to, ale tutaj naprawdę dużo samochodów jeździ. Tak, jest to maluteńkie miasteczko. Całe miasteczko, nie tylko stara część, ma maksymalnie 70 000 mieszkańców, a ta stara część jest naprawdę malutka, ale jest bardzo urokliwa. Tam samochody nie mogą jeździć, więc mamy nadzieję, że będzie kapkę ciszej. Zostańcie z nami, żeby zobaczyć. Przed Wami jeden z pierwszych tego typu budynków, o których opowiadałem. Jest to świątynia. Wejdziemy sobie na szybko i pozwiedzamy. Jesteśmy w pierwszym z wielu tego typu budynków, które będziemy Wam dzisiaj pokazywać. To jest akurat świątynia, jest ona bardzo dobrze zachowana i widać też, że odnowiona, ale to, co zobaczycie dzisiaj w naszym filmiku, to to, że bardzo wiele tych budynków ma taki, nazwijmy to, tradycyjny charakter, a w wolnym tłumaczeniu znaczy to, że nie są odrestaurowane, tylko od 200 lat bez remontu. Są im motywy rodem z Japonii, kwitną wiśnie, a my idziemy zobaczyć świątynię od środka. A tutaj przed Państwem środek świątyni, bardzo ładnie zachowany, odrestaurowany, wygląda naprawdę świetnie. Ja bardzo lubię te świątynie, one są zupełnie inne niż kościoły w Europie. Przepiękny ogród. Tyle kwiatów, tyle krzewów, tyle drzewek. Naprawdę przepiękny. No i oczywiście lampiony. To miasto słynie z lampionów. No i już tradycyjnie wszędzie posągi Buddy. Także już wiecie, znajdujemy się w świątyni buddyjskiej. Znajdujemy się teraz przed jedną z wizytówek Hoi An. Są to słynne wrota do dwóch świątyń, Harbin i Bamu. I są to przepięknie zachowane wrota z połowy XVII wieku, które, jak widzicie, od bardzo dawna nie były restaurowane. I właśnie dzięki temu to miasto ma taki niepowtarzalny klimat, bo można poczuć się naprawdę jak w takim XVII-XVIII wieku i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Dokładnie, minus te wszystkie motorki, które tu jeżdżą. Ale jest pięknie. Ja tylko dodam jeszcze, że tutaj nie ma nic za tymi wrotami. Za tymi wrotami obecnie znajduje się szkoła, także najwyraźniej te świątynie już nie istnieją, ale sam gate, czyli brama do nich, została. A wygląda to naprawdę ślicznie i to jest naprawdę jeden z ładniejszych punktów tutaj, żeby zrobić sobie zdjęcie. Ale w ogóle całe Hoi An jest takie bardzo urokliwe i urocze i te dróżki i uliczki, które Wam zaraz pokażemy, na pewno się Wam spodobają. Grażyna na robocie, zawsze z siatami. Wiadomo, tak musi być. Dokładnie, a teraz poproszę ładne zdjęcie. Klisza się skończyła. Patrzcie, jakie tutaj wszędzie są fajne zakamarki, takie restauracyjki, wszędobylskie skuterki i takie domki. A to, co najbardziej mi się tu podoba, to to, że Azjaci przy 29 stopniach chodzą w puchowych kurtkach i bluzach. Ta restauracyjka wymiata naprawdę. Kolejny żółty, piękny domek. I kolejne oczywiście lampiony. Tak jak mówiłem, tych lampionów my się dzisiaj naglądamy sporo. To jaki mamy plan? To mamy plan taki, żeby zostać tutaj do końca dnia, bo jak nam się uda zostać tutaj jeszcze po zachodzie słońca, a tak się umówiliśmy z naszym driverem, którego poznaliśmy rano w drodze tutaj do Hoi An, to wtedy zobaczcie jeszcze, jak wygląda to miasteczko nocą, kiedy wszystkie te lampiony są rozświetlone. No dobra, już ogarnęliśmy i przypomnieliśmy sobie, jak to wszystko wygląda. Jest tu tak zwany ticket office, gdzie kupuje się bilety. I
to jest śmieszne, bo tutaj kupuje się taki zbiorczy bilet i na jego podstawie można wejść do 5 atrakcji. Tych atrakcji jest dużo więcej, dostajecie mapkę, więc będziecie wszystko widzieli i wybieracie sobie, z których 5 atrakcji skorzystacie. Taki jeden bilet już jest 120 000 wietnamskich domów. Tutaj drugi najsłynniejszy most w Hoi An. To tutaj po zachodzie słońca się przychodzi, wszystko pięknie wygląda. A tutaj macie takie łódki, które można sobie wynająć i możecie sobie w taki rejsik popłynąć tutaj okolicznymi rzeczkami, kanałami. My ostatnio to zrobiliśmy i było bardzo fajnie. Mamy wstępny plan, na pewno pójdziemy sobie do tego mostku, na pewno odwiedzimy jeden ze starych domów, pewnie będzie to ten dom, na pewno pójdziemy sobie jeszcze do bardzo fajnych świątyń tutaj i zobaczymy co dalej. Mamy 5 miejsc do wyboru, ten most oczywiście się nie liczy, także mamy zaplanowane 3, a o tych 2 zdecydujemy później. A na razie coś dla orzeźwienia. Przyszły zupki, ja tradycyjnie z kurczakiem, Gabi z wołowiną, a widok mamy taki. Chciałam tylko dodać, że w każdym miejscu pho tutaj smakuje i wygląda inaczej. Ale wszystkie są dobre. Wszystkie są, pho jest pyszne. Pojedli, popili, no to teraz idziemy odwiedzić jakiś stary dom. Jako pierwszy odwiedzimy dom rodziny Tanky i jak widzicie jest on dość popularny, także wejdziemy do środka i zobaczymy jak kiedyś żyły takie bogatsze rodziny. Ten dom to tak zwany dom na bogato, wszędzie zdobienia, wszędzie jakieś mebelki bardzo ładne, jak nie meble to wazy, jak nie wazy to obrazy, jest tego naprawdę sporo. Tak kiedyś się tu żyło. Ceramika kiedyś zawsze była modna, no tutaj widać, że mieli tego dużo. Wszędzie jakieś stare naczynia, pamiątki z odległych czasów. Tutaj macie też jakieś narzędzie. Tutaj to w ogóle jakaś zaawansowana maszyna. Niestety najwięcej to jest tutaj Koreańczyków. Także ciężko się dzisiaj zwiedza. Tutaj jeszcze widzicie jak Hoi An znajduje się pod wodą i to się dzieje wbrew pozorom bardzo często. Także tutaj macie informację dokąd sięgała woda w danym czasie. I patrzcie, w 64 to pod sufit. Ja pamiętam, 5 lat temu zwiedzanie tego domu było naprawdę przyjemne i miłe i nikogo tu z nami nie było. I mieliśmy lokalnego przewodnika tutaj za darmo, który nam opowiadał całą historię tego domu i tej rodziny, która tutaj jest wielopokoleniowa. Tutaj nawet 7 pokoleń żyje w takim domu. Dół jest udostępniony do zwiedzania, a na górze jeszcze ciągle oni tam żyją. Natomiast dzisiaj są chmary ludzi i nie da się przejść nawet. Jest tylko kolejka ludzi z kraju jednego. Ten pan ma oko na wszystko. Tak ogólnie to musicie pamiętać, że te domy to naprawdę nie jest nic tak bardzo wyjątkowego, więc nie zobaczycie tu wielkich złotych sal i nie wiadomo jak dużych ogrodów. Są to takie malutkie domki, jakie tutaj zajmowały dość zamożne rodziny w Hoi An. I właśnie tak jak przed chwilą wam pokazałem, ten jeden wygląda. Ten domek, jak widzicie, to jest najbardziej oblegany. To jest najładniejszy tego typu dom tutaj, więc warto go zwiedzić, ale pamiętajcie, z dystansem. 5-10 minut i jesteście już po zwiedzaniu. Takie łódeczki też można wypożyczyć i sobie na nich popływać. Jak widzicie, jest ich bardzo, bardzo dużo, ale zdecydowanie popularniejsze są te, bo są takie grupówki, na których robi się taki rejsik po tych wodach. Nam się jednakowoż te dużo bardziej podobają. Dokładnie, taki rejsik trwa około 20 minut i naprawdę warto się po prostu przepłynąć, zobaczyć miasto z poziomu wody.
No jednakowoż na razie odpuszczamy. Spójrzcie, jakie ładne kolory dzisiaj są. Ładne słońce, szczególnie z tymi żółtymi domkami. Także idziemy jeszcze w miasto i porobimy trochę shotów, pozwiedzamy kilka miejsc. Właśnie pan odpływa, dosłownie kilka osób wsiadło i lecimy. Wszędzie dużo takich pięknych, odrestaurowanych już knajpek. Naprawdę to miasto nam się bardzo, bardzo podoba. A jak ktoś chce, to można nawet tutaj Muzeum Folkloru sobie odwiedzić. To muzeum również wchodzi w część tych biletów, które my zakupiliśmy. Jak się zastanawiacie, czy riksza są popularne, to tak, są bardzo popularne. Można sobie tutaj tak zwiedzać to miasteczko przejazdem. Właśnie tak wygląda całe Hoi An. Takie piękne uliczki, bardzo dużo żółtych domków. To chyba jakiś szczęśliwy kolor tu w Wietnamie. Bardzo dużo sklepików, są lampiony. Wszystko naprawdę wygląda przepięknie. Idziemy zobaczyć, czy jakąś świątynię uda nam się jeszcze zobaczyć. Jeszcze jak sobie tak idziemy, to damy wam znać, że Hoi An jest również stolicą wietnamskiej mody. Także jeżeli chcecie sobie coś uszyć, to tu przyjeżdżają ludzie z całego świata i czasem kupują po prostu te rzeczy, które tu robią, a czasem można zamówić sobie rzeczy. Znajdujecie w katalogu to, co chcecie i oni wam to wszystko uszyją. To jest taka łódź Wietnamu. Tu się szyje. Aha. Dotarliśmy do chyba najpiękniejszej świątyni tutaj. Już na samym wstępie witają nas przepiękne wrota, a zaraz wam pokażemy, jak wygląda w środku. Przeszliśmy przez pierwszą bramę, przeszliśmy przez drugą bramę i teraz jesteśmy już przy świątyni. Zobaczycie zaraz, jaka jest piękna w środku. To jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w Hoi An. Ja go bardzo dobrze pamiętam z ostatniej naszej wizyty tutaj. Najbardziej w tej Assembly Hall, czyli to jest takie miejsce spotkań chińskie. Tutaj mi się podobało to, że są te wszędzie spirale palących się incense, jak się mówi. Kadzideł. Kadzideł, dziękuję. I dzięki tym kadzidłom to jest taka magiczna atmosfera. Tutaj tak przyjemnie pachnie tymi kadzidłami. I te kadzidła, one się palą nawet do miesiąca. Patrzcie, jaka piękna świątynia. Te czerwienie w tych świątyniach są niesamowite. Zdobienia, to wszystko jest z drewna zrobione. Także naprawdę jest oczywiście dużo złota, ale to jakoś tak bardzo nie razi tutaj mocno. I teraz na samym końcu świątyni macie główny ołtarz. W dwóch stronach ołtarza znajdziecie takie łodzie. Z tą świątynią wiąże się też ciekawa historia, bo jak widzicie, tutaj wszędzie są takie okrągłe kadzidła w kształcie takich stożków przywieszone. I to są kadzidła, które musicie sobie kupić. Musicie kupić takie kadzidło, wtedy je odpalacie, no i możecie się modlić do określonych bóstw, określone rzeczy. I tak tutaj widzicie właśnie rodzinę, która postanowiła się pomodlić w danej intencji, wykupiła to kadzidło i to kadzidło powoli się tli. A na tyłach świątyni znajduje się taki piękny smok. Niesamowity. No i jak widać, nasi tu byli, ale spójrzcie na to. Nasi tu byli chyba nawet jeszcze przed denominacją. Ja wam mogę powiedzieć tyle. Bardzo lubię tę świątynię. Naprawdę jest przepiękna. Tutaj się modli do Matki Chrzestnej i naprawdę warto ją odwiedzić. Jest bardzo piękna i na zewnątrz, i w środku. I rzeczywiście jest to jeden z takich highlightów, dla którego postanowiliśmy tutaj przyjechać. Jeszcze wychodząc z tego miejsca zgromadzeń, ponieważ to nie jest taka typowa świątynia, gdzie przychodzi się człowiek tylko modlić, jest to miejsce spotkań. Chodziło o to, żeby rzeczywiście Chińczycy, którzy tutaj się osiedlali, mieli gdzie się spotykać i razem wielbić
bogów. Ono powstało w 1690 roku, jest jednym z 5 takich miejsc tutaj i bez wątpienia jest to najpiękniejsze miejsce, które możecie odwiedzić. Jesteśmy pod kolejną świątynią. Zaraz zobaczymy, czy da się do niej wejść, bo nam Google mówi, że jest zamknięta, ale zobaczymy. Patrzcie, jaka piękna w środku. Tam za szybą jakiś groźny gość siedzi. Nie wiem, czy chcę go denerwować. Nie wiemy, kto to, ale wygląda, jakby tu rządzi. A ta świątynia, którą nazwę wpiszemy tu na dole, bo nie mogę jej zapamiętać, powstała w 1653 roku i została zbudowana na część wielkiego generała chińskiego, który później został zwietnamizowany jako symbol takiej bezkresnej lojalności do państwa. Ta świątynia nosi nazwę Quan Kong Mieu. Nie wiem, czy tak się wymawia, ale tak tu jest zapisane przynajmniej i mi się wydaje, ale to są tylko moje domysły, że pewnie ten pan, co tak srogo patrzył, co go tam widzieliśmy, to jest pewnie ten generał, którego tutaj czczą. Halo. Chcieliśmy wam wstawić fajną foteczkę, pokazać miejsce najbardziej instagramerskie, ale niestety okazało się, że takie miejsce z napisem I Love Hoi An jest dzisiaj zamknięte, więc jak nam się uda znaleźć z naszego poprzedniego wyjazdu zdjęcie jakieś, to wtedy tutaj je wam wstawimy teraz. Wpadliśmy na szybko do kolejnego domu kupieckiego. To również jest dom zbudowany dla rodziny chińskiej. Wpadliśmy tutaj nie dlatego, że on jest jakiś najładniejszy czy coś, tylko po prostu nie ma tu ludzi, więc może trochę lepiej zobaczycie, jak te domy wyglądały. Bardzo szkoda, że w tamtym domu były takie tłoki, no bo po prostu nic nie było widać. A spójrzcie, jak tutaj te najmniejsze detale są wszędzie tak... Misternie wykonane. Dokładnie, misternie wykonane. Wszędzie starali się, żeby wyglądało to przepięknie i wewnątrz, i na zewnątrz. Naprawdę te domy robią fajne wrażenie, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest dużo zwiedzania. Hoi An w ogóle jest takim miejscem styku wielu kultur, jako że to było miasto kupieckie i tutaj mieli domy różni kupcy z Chin, z Japonii, z całego świata praktycznie. Także jest to naprawdę piękne miejsce. Tutaj naprawdę ci ludzie się starali te swoje domy zrobić na wzór swoich własnych kultur i to jest naprawdę takie super to zobaczyć wszystko. I coś mają z tą kasą, bo gdzie nie pójdziemy, tam zbierają kasę z różnych krajów. I żeby nie było, nasi to byli. W tym domu też są pokazane levele powodzi z różnych lat. No i na samym szczycie 64. To musiała być powódź stulecia. Chyba From Hoi An with Love przenieśli z tamtego miejsca do tego, bo teraz tutaj widzicie, że jest już ta tablica na takim najbardziej zatłoczonym skrzyżowaniu ulicy. Staramy się wejść do kolejnego Assembly Hall, ale spotkaliśmy rodzinę koreańską, która postanowiła przyjechać tu 10 autokarami. No nie będzie to lekkie, ale damy radę. Fajnie się zwiedza, tłumów nie ma, wszyscy pewnie na plaży, a tak serio mówiąc, to nie mieścimy się w drzwi. Właśnie z Gabi się zastanawiamy, czy tu byliśmy. Assembly Hall wygląda super. Najbardziej nam się podoba oczywiście smok. Tam jest też świątynia dalej. No a tutaj po bokach miejsca do spotkań. Hurra, zdjęcie rodzinne, koreańskiej rodziny. Przepiękny ołtarz, żeby się modlić. Naprawdę. Tutaj też są te kadzidła, ale sam ołtarz wygląda nieziemsko. Znowu odkryliśmy, że tam siedzi ten zdenerwowany pan. Na pewno ma to jakieś znaczenie i te łodzie znowu możemy podziwiać przy ołtarzu. Fajnie wyglądają te kadzidła, naprawdę. Jak się palą, to też taki zapach pozostaje na długo w pamięci.
taki protip dla Was. Jak jesteście tu, to wszyscy Koreańczycy zostają przy smoku, więc możecie zwiedzać świątynię całkowicie sami. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, jest ono również całkiem stare. Powstało w 1786 roku i jest dedykowane Chińczykom kantońskim. Powstało ono również, aby uczcić chińskiego generała, który nazywał się Huangzong i był bardzo odważnym wojownikiem. Także tutaj właśnie miejscowi kantończycy, którzy przybyli, żeby handlować, spotykali się z innymi Chińczykami, no i tak spędzali czas, budowali swoje tradycje. A ja tylko dodam, że te kadzidełka są bardzo fajne, chyba że spadnie Wam na głowę, jak spada. To wtedy nie jest fajnie. Chodzi o pokój. Dokładnie. Dziękuję. A tutaj z tyłu tej hali jest jeszcze taki obraz, a oprócz obrazu są też smoczki. No i dużo ludzi. Lampiony już włączają, także zaraz rozpoczną się sesje. My jeszcze idziemy zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie najsłynniejszy most w Hoi-an. No dobra, słuchajcie, nie wiemy do końca, co się stało z mostem, ale mostu tu nie ma. Wygląda, jakby się zawalił. Zaraz doczytamy i zdamy Wam obszerną relację. Z tego, co widzę, to została tylko kapliczka, która tutaj była. No, naprawdę jestem zszokowany. Nie możemy dowiedzieć się, co się wydarzyło, ale ten most wyglądał tak. To była najważniejsza wizytówka Hoi-an. No, a teraz wygląda, jakby po prostu było po moście. Najlepsze foteczki odnośnie starego japońskiego mostu robiło się z tego nowszego mostu. I tam już w oddali widać, jak zaczyna rozkładać się market. My na ten night market również Was zabierzemy ze sobą. Słońce już prawie zachodzi, więc będzie się robić klimatycznie. My jesteśmy obecnie na starym mieście Hoi-an, a tam, z tamtej strony rzeki, jest An Hoi, czyli nowa część. Mamy nadzieję, że kolejne foteczki z drona Wam się podobały. Dość dużo ludzi do mnie podeszło, żeby ze mną o tym pogadać, także wiecie, jakby ciężko tu się zbunkrować gdzieś za krzakiem, więc musiałem startować z środka ulicy, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie to miasto wygląda. No a teraz co? Teraz będziemy się wybierać powoli na night market i teraz będziemy czekać, aż zajdzie słońce kompletnie i będziemy mogli Wam pokazać tą miejscówkę nocą. A nocą wygląda naprawdę magicznie. Nie wiem, czy to jest ta pora, czy po prostu w Wietnamie Hoi-an stało się takie popularne, ale jak my tutaj byliśmy we wrześniu 2019, to tutaj praktycznie nikogo nie było. Na pewno nie było tyle osób, tyle łódeczek i takiego tłumu. Na moście pusto. Ludzie wszyscy zostali w świątyniach, w assembly hallach, a tutaj można sobie spokojnie pochodzić. Jest pięknie. Gabi sobie je loda, więc zrobię Wam szybkie podsumowanie. Naprawdę warto przyjechać do tego miasta. Jest to jeden z highlightów tych okolic. Moim zdaniem jest to jeden z highlightów w ogóle Wietnamu. Miasteczko jest przecudowne, przeurocze, przesympatyczne. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Są te wszystkie uliczki, te wszystkie restauracyjki, knajpki. No i oczywiście, że wszystko jest tutaj razy dwa drogie, ale czasem trzeba też bardziej turystycznie podejść do życia. To, co trochę nas zdziwiło, to co się stało z tym mostem. Nie dowiedzieliśmy się finalnie, o co biega, no ale zobaczymy. Ostatnio też płynęliśmy łódką, ale dzisiaj już sobie odpuściliśmy, bo stwierdziliśmy, że po pierwsze polatamy dronem, a po drugie chcemy też zwiedzić jak najwięcej tych budyneczków. Pamiętajcie, żeby kupić bilety w Ticket Office, zajrzeć do przynajmniej 5 z tych budynków. No i co? Teraz czekamy, aż się ściemni
i pokażemy Wam jeszcze nocny targ, a później wracając już pokażemy Wam te uliczki nocą. A ważną jeszcze informacją tutaj o Hoi An, jako że to jest miasto lampionów, to podobno, to jest informacja zaczytana w internecie. 14 każdego miesiąca tutaj się odbywa festiwal lampionów. Ale w ogóle, jak my byliśmy tutaj ostatnio, to po zmroku, zobaczcie co się stanie. Mam nadzieję, że będzie tak samo jak ostatnio. Tutaj codziennie jest festiwal lampionów, także nie wiem co więcej musi się wydarzyć podczas tego festiwalu, ale naprawdę każdego dnia więcej lampionów na świecie pewnie nie zobaczycie, które są tutaj w tym mieście. Jeżeli myślicie, że te łódki 150 200 kosztują, są mało popularne, to spójrzcie, to jest kolejka na te łódki. Ona się tu ciągnie, nie kończy się, a z drugiej strony rzeki jest taka sama. Zapraszamy na Night Market. Jak obiecywaliśmy, lampiony są. To miejsce nigdy nie zawodzi. Są robione całe sesje zdjęciowe. Powinni wynajmować te miejsca. Pamiętacie, jak mówiłem, że powinni wynajmować te miejsca? To oni właśnie wynajmują te miejsca. To specjalnie przygotowane miejsca, jest specjalne oświetlenie, żeby zdjęcie dobrze wyszło i można sobie cyknąć zdjęcie wśród tych lampionów. Wszyscy sprzedają to samo, wszyscy chcą kupować też to samo, także są pamiątki, są naleśniczki, jest barbecue, tam jakieś lokalne bardziej rzeczy, ale wiecie, lokalne, czyli pewnie chińskie. No i jakoś się kręci, szału nie ma. Kochanie, you are the one for me i together forever. Rolexy też tu sprzedają, także jak już będziecie torebkę Louis Vuitton, to Rolexik jak ta lala. Witamy, szybki update. Tak, zrobiliśmy zakupy. Nie mieliśmy tego w planie, także kolejne 2 koszulki wjechały, ale jeszcze ważna rzecz, kupiliśmy kartki dla dzieciaków naszych przyjaciół, więc przyjaciele, jak będziecie to oglądać, to już na pewno będą u Was, a Wy możecie sobie zobrazować, gdzie je kupiliśmy, właśnie w Hoi An, na tym Night Markecie. Tutaj naprawdę ludzi jest przeogromnie dużo, także pamiętajcie, że gdybyście chcieli tu spać, to musicie być na to przygotowani. Kolejek na łodzie, ciąg dalszy, także my sobie podarujemy, idziemy w Miacho. Most przepięknie oświetlony, niestety to jest taki, wiecie, most zrobiony z plastiku, więc tak naprawdę to chyba jakaś replika. Być może ostatnio jak tu byliśmy, to byliśmy podczas tego festiwalu, bo teraz tego tak dużo nie widać, ale ostatnio jak tu byliśmy, to cała ta rzeka po prostu spływała lampionami zaświeconymi przez ludźmi, takimi ich dobrymi życzeniami, które ludzie wypuszczają, spuszczając lampion na rzekę. Jestem 99% pewna, jakiej nacji ta kolejka jest tutaj. Zdecydowanie. Wszystkie panie lubią błyszczeć. Dobra, nie tylko panie, panowie również. Ja uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby nie zgubić grupy i dzięki temu wszyscy wiedzą, kto gdzie jest. Jeśli chcecie się dostosować do tradycji i puścić lampion na rzece, można to zrobić w ten sposób, że kupuje się tutaj u pań lampion i pani ma taki specjalny wysięgnik, którym wpuszczacie lampion do wody. A po zachodzie słońca to miasteczko jest jeszcze dużo fajniejsze. Wszędzie te lampiony, wszędzie kręcą się ludzie. Naprawdę tutaj można by spędzić całe wakacje. My się zastanawialiśmy, czy nie chcemy spędzić tutaj tych kilku dni. Mimo wszystko wybraliśmy Da Nang. Wybraliśmy Da Nang z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tutaj jest strasznie dużo ludzi. Po drugie dlatego, że stąd byłoby nam sporo dalej do Hue.
No a po trzecie dlatego, że gdybyśmy wybrali to miejsce, to na pewno nie zajrzelibyśmy do Da Nang, a Da Nang jest fajny. Także nie żałujemy tej decyzji, my wolimy w takie miejsca przyjeżdżać niż w nich mieszkać, co nie zmienia faktu, że naprawdę atmosfera tutaj jest świetna. Naprawdę jest coś magicznego w spacerowaniu tymi uliczkami tutaj. Wśród tych lampionów, tych ludzi. Wszędzie jakaś muzyka, restauracje. Jest naprawdę super. Na tej ulicy 5 lat temu zrobiliśmy sobie zdjęcie, które do tej pory Gabi trzyma na półeczce i uważa, że to jest nasze najładniejsze zdjęcie. To jest przy tych lampionach właśnie tutaj i przy tych pięknych kwiatach, drzewach, tak. A w tej knajpie, dokładnie w tej, 5 lat temu jedliśmy tutaj bardzo dobry obiadek. Później poszliśmy do łazienki, zobaczyliśmy jak wygląda kuchnia i trochę nas rozbolały brzuchy, ale tak naprawdę to było wszystko bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ogólnie w Hoi An tutaj jest bardzo dobre jedzenie. Dzisiaj też jedliśmy bardzo dobre zupki pho. Dzięki wielkie, że przetrwaliście z nami ten dzień. Nam się Hoi An mega podoba. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy i na pewno jeszcze będziemy chcieli wrócić. Mamy nadzieję, że nasze odcinki również Wam się z Wietnamu podobają. My już niedługo startujemy z nowej lokalizacji, także czekajcie. Nadal Wietnam, ale troszeczkę jeszcze bardziej na południu. A tymczasem dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć. Pa! Pamiętajcie, że Hoi An jest magiczne i jeżeli jesteście w Wietnamie, musicie tu przyjechać. Pa!